Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwa zestawy bezprzewodowych mikroportów firmy Sony i Saramonic. Na wstępie bardzo dziękuję niemieckiej szkole Elektronikschule Tettnang, która podczas wymiany partnerskiej uczniów z elektryka i ich szkoły udostępnili mi zestaw Sony do tego nagrania. Oba zestawy są do siebie wybitnie podobne i służą do bezprzewodowego przekazywania dźwięku, ale są jednak znaczne różnice między tymi dwoma zestawami. Przede wszystkim firma. Myślę, że Sony nieco bardziej przemyślało swój produkt, który jest skierowany dla profesjonalistów, których stać na taki sprzęt. Saramonic postawiło na odbiorców, którzy nie potrzebują aż tak wysokiej klasy mikroportów kosztem funkcji i ceny. Ale nie ma się co martwić, wystarczy kilka drobnych myków i mamy prawie to samo. Ale to temat na inny odcinek o uruchomieniu i użytkowaniu Saramoniców. Zanim przejdziemy do porównania, powiem chwilę o cenie. Za zestaw Sony, czyli za jeden odbiornik odbierający tylko jeden nadajnik oraz dwa nadajniki, z czego jest jeden do mikrofonu krawatowego, a drugi do mikrofonu kierunkowego, zapłacimy średnio około 3500 zł. Natomiast za dwa nadajniki i odbiornik firmy Saramonic, który, uwaga, może odbierać dwa sygnały na raz, zapłacimy około 1500 zł. Obie firmy udostępniają swój produkt w różnej konfiguracji i różnych cenach. Istnieje też wiele odmian, w zależności od danego kraju ze względu na przydział częstotliwości. Zacznijmy od odbiornika Sony. Wszystkie urządzenia są w solidnej aluminiowej obudowie. Po włączeniu na podświetlanym wyświetlaczu widzimy wskaźnik odbieranego dźwięku, miernik energii, informację, która z anten odbiera sygnał oraz informacja o odbieranym kanale i częstotliwości. W ustawieniach możemy zmienić poziom głośności słuchawek, wybrać autokonfigurację, możemy wybrać zakres częstotliwości dla naszego regionu, znaleźć wolny kanał, ustawić wyjściowy poziom dźwięku, czy ręcznie ustawić częstotliwość. Mamy też licznik czasu pracy na akumulatorkach. Następnie możemy wejść do zaawansowanego menu, gdzie znajdziemy ustawienia kompandera, czyli układu kompresji sygnału radiowego, wybór źródła zasilania, szukania aktywnych kanałów, blokadę przycisku Power. Możemy wybrać rodzaj baterii, zmienić kontrast wyświetlacza, zresetować wszystkie ustawienia i zobaczyć zainstalowaną wersję firmware'u. Aby zmienić któreś z ustawień, należy przytrzymać przycisk Set, a następnie wybrać to, co nas interesuje. Na górze odbiornika znajduje się wyjście liniowe i wyjście słuchawkowe oraz dwie antenki. Od tyłu mamy naklejkę znamionową z informacjami o modelu i jego częstotliwościach i tu pojawia się myk. Jak widzimy, ten zestaw pracuje w zakresie 700 MHz. Ostatnio, będąc na targach film, wideo, foto, dowiedziałem się bardzo ważnej informacji o podjęciu decyzji przekazania właśnie pasma 700 MHz na cele operatorów komórkowych. Ale o tym dowiecie się więcej z tego filmu, który wyskoczy na górze. Wracając, na boku odbiornika po prawej stronie mamy wyjmowaną kostkę na dwa akumulatorki AA. Te białe enelopki wytrzymują około 5 godzin ciągłej pracy. Tyle jeśli chodzi o sam odbiornik. Może jeszcze chwilę o przewodach. Do zestawu mamy dołączony kabelek z dwoma mini jackami na końcach oraz kabelkiem mini jack i wtyczką XLR, która ma w sobie zabezpieczenie przed zasilaniem Phantom. Odbiornik możemy zamocować za pomocą adaptera z odstopką lub jeśli go nie ma, możemy zaczepić opasek w kamerze za pomocą samej klamerki. Ważną rzeczą jest jeszcze kompatybilność z kamerami Sony. Możemy dokupić specjalny adapter z konektorem w hotstopce, w którym umieścimy odbiornik, a wszystko przykręcimy do hotstopki w kamerze Sony. Dzięki temu możemy nie podłączać kabelka sygnałowego między odbiornikiem a kamerą. By wszystko dobrze działało, trzeba tylko wybrać odpowiednie źródło sygnału w kamerze. Nadajnik kieszeniowy ma taką samą obudowę jak odbiornik. Od tyłu jest klamerka, by móc zaczepić nadajnik przy pasku. Po włączeniu widzimy znaczek anteny i moc nadawania, wskaźnik poziomu dźwięku, tryb wejścia mikrofonu, poziom baterii oraz informacja o nadawanej częstotliwości. Wchodząc w ustawienia możemy ustawić wzmocnienie sygnału wejściowego, obciąć niskie częstotliwości, wybrać tryb wejścia mikrofonu lub liniowy, sprawdzić czas pracy na akumulatorach i wejść w zaawansowane menu, gdzie znajdziemy ustawienia kompandera, blokadę przycisku Power. Możemy włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszenia, odwrócić fazę dźwięku, wybrać typy baterii, zmienić kontrast wyświetlacza, zresetować ustawienia i zobaczyć wersję firmware'u. Tak samo trzeba przytrzymać przycisk Set, by coś zmienić. Na górze mamy diody informujące o pracy urządzenia, elastyczną antenkę oraz wejście mini jack. Na boku nadajnika mamy to samo co na odbiorniku, czyli mamy gniazdo mikro USB, którym możemy zasilać nadajnik. Jest też dostęp do koszyczka na baterię. Sam mikrofon jest mały, posiada ładną klamerkę i solidny przewodzik z przykręcaną wtyczką. Na mikrofonie jest mała gąbeczka. Teraz może chwilę o drugim nadajniku w zestawie Sony. Ten nadajnik jest skierowany głównie do przesyłania dźwięku z mikrofonu kierunkowego używanego podczas wywiadu i reportaży. Ale jeśli podłączymy do niego inny sygnał, to również będzie wszystko działać. Na samej górze mamy gniazdo XLR, do którego podłączamy źródło sygnału. Od spodu mamy dostęp do baterii i portu microUSB.
Ten typ nadajnika posiada również zasilanie Phantom, którego potrzebuje znaczna większość mikrofonów pojemnościowych. Po włączeniu nadajnika widzimy dokładnie to samo co w przypadku nadajnika kieszeniowego. Wchodząc w menu możemy znaleźć wzmocnienie wejścia, obcięcie niskich częstotliwości, typ sygnału wejściowego, włączenie zasilania Phantom, czas pracy na akumulatorach oraz wejście do zaawansowanego menu, gdzie widzimy te same opcje co w przypadku nadajnika kieszeniowego, czyli ustawienia kompandera, blokadę przycisku włączającego, funkcję wyciszania, typ baterii, kontrast wyświetlacza, preset ustawień oraz wersję oprogramowania. Gdy włączymy zasilanie Phantom, zapali nam się dioda informująca o występowaniu 48V na gnieździe XLR. Sony dołącza również do zestawu ochronny futerał na nadajnik. Jeśli chodzi o Saramonica, to pamiętajcie cenę, która jest sporo niższa i co za tym idzie, tych ustawień jest mniej. Jest to zestaw ustawiony bardziej w tryb automatyczny, ale pamiętajcie o myku, o którym mówiłem na początku. Więcej o nim dowiecie się z filmu o uruchomieniu i użytkowaniu Saramoników. Zestaw, który ja mam, składa się z dwóch identycznych nadajników i jednego odbiornika, więc będzie trochę krócej. Na pierwszy ogień bierzemy odbiornik, który wygląda bardzo podobnie do Sony, głównie ze względu na obudowę i żółtą ramkę wokół wyświetlacza. Po włączeniu odbiornika widzimy logo firmy, po czym urządzenie jest już gotowe do pracy. Pierwszą różnicą jest kolor podświetlenia wyświetlacza. W Sony mieliśmy jasno-niebieskie podświetlenie, co moim zdaniem średnio pasuje do Sony. W przypadku Saramonica jest to kolor pomarańczowy. Kolejną i dość istotną rzeczą jest to, że jest to odbiornik stereo, który umie odbierać oddzielnie dwa sygnały z nadajników. Dlatego na wyświetlaczu widzimy odbiornik A i B. Na samej górze mamy wskaźnik mocy odbieranego sygnału. Nieco niżej informacje o grupie, a następnie o ustawionym kanale odbierania oraz wskaźniki z sygnału audio, który dochodzi z nadajników. Po wejściu w zmianę ustawień możemy zablokować przycisk Power, wybrać tryb miksowania nadajników w jeden lub dwa oddzielne sygnały, włączyć lub wyłączyć pierwszy odbiornik, wybrać jego kanał i częstotliwość, ustawić poziom wyjścia dźwięku. Możemy przeszukać puste kanały, wtedy odbiornik sam znajdzie najbliższy wolny kanał. Możemy synchronizować nadajnik z odbiornikiem za pomocą podczerwieni. Następnie mamy ustawienia do drugiego odbiornika. Tu możemy włączyć lub wyłączyć go, ustawić jego częstotliwość, poziom sygnału wyjściowego, przeszukać puste kanały i synchronizować go za pomocą podczerwieni. Kolejną opcją jest czas podświetlania wyświetlacza, przywrócenie ustawień domyślnych oraz wersja firmware, jak i numer seryjny urządzenia. Na tylnej ściance mamy naklejkę znamionową oraz klamerkę, którą możemy przyczepić do paska przy kamerze lub zaczepić pod nią adapter z stopką i gwintem fotograficznym. Tym razem bajerów nie ma. Odbiornik w przypadku każdej kamery musimy podłączyć za pomocą przewodu, ale myślę, że to nie jest coś nadzwyczajnego, co by skreślało Saramonica. Na górze odbiornika mamy dwa przykręcane wyjścia mini jack, liniowe oraz na słuchawki. Kolejną różnicą między Sony okazują się antenki, które są grubsze i elastyczne w przypadku odbiornika. W tym zestawie nie mamy gniazda mikro USB, a koszyczek na baterię jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w Sony. Czas pracy odbiornika firmy Saramonic na czarnych Enelopach Pro to około 7 godzin ciągłej pracy. Odbiornik do kamery czy rejestratora lub miksera możemy podłączyć za pomocą kabelka z dwoma mini jackami lub kabelkiem mini jack XLR, który również ma zabezpieczenie przed zasilaniem Phantom. W końcu przyszedł czas na nadajnik. By nie powtarzać w kółko tego samego, powiem, że antenka w nadajniku Saramonic też jest solidna i elastyczna. Po uruchomieniu widzimy ustawioną moc nadawania, to w której grupie częstotliwości nadajnik się znajduje, ikonkę wyciszenia mikrofonu, poziom baterii, informacje o kanale i częstotliwości oraz to, czy przycisk włączania jest zablokowany przed przypadkowym wyłączeniem. Naciskając przycisk minus przechodzimy do ustawień, w których możemy zablokować przycisk włączający, zmienić kanał i częstotliwość nadawania, wybrać grupę częstotliwości. Następnie mamy wybór mocy nadawania oraz funkcję wyciszenia nadajnika. Możemy synchronizować nadajnik z odbiornikiem za pomocą podczerwieni, zmienić czas podświetlenia ekranu i przywrócić ustawienia fabryczne, a także zobaczyć informacje o oprogramowaniu i numerze seryjnym urządzenia. Czas pracy na Enelopach Pro to ponad 6 godzin. Mikrofon w Saramonicach jest nieco większy i ma nieco inną charakterystykę, bardziej ogólną. W przypadku Sony jest to bardziej kardioid lub, mówiąc prościej, dźwięk jest zbierany bardziej z jednego kierunku. Klamerka przy Saramonicach jest nieco większa i ma plastikowy uchwyt na mikrofon. Całość ładnie się chowa podczas nagrywania. Teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli samego porównania dźwięku. Oba odbiorniki podłączyłem do Zooma H6 za pomocą XLR-ów i ustawiłem ten sam poziom dźwięku. Oba mikrofony z klamerkami przepnę w jedno miejsce i będę do nich mówił i na przemian będę pokazywał wam dźwięk raz z jednego mikrofonu, a raz z drugiego. Mikrofon mam zaczepiony tak mniej więcej w normalnej wysokości, jak zazwyczaj to w telewizjach zaczepiają. Mikrofon mam zaczepiony tak mniej więcej w normalnej wysokości, jak zazwyczaj to w telewizjach zaczepiają. Mikrofon mam zaczepiony tak mniej więcej w normalnej wysokości, jak zazwyczaj to w telewizjach zaczepiają. Mikrofon mam zaczepiony tak mniej więcej w normalnej wysokości, jak zazwyczaj to w telewizjach zaczepiają.
Ten odbiornik z tym firmwarem odbiera tylko jedną pchełkę Sony, a Saramonic umie odebrać dwie różne pchełki, co daje w sumie wyjście stereo. Mamy tutaj wyjścia stereo i można po prostu osobno jeden kanał, osobno drugi podłączyć, ale to za pomocą innego kabelka. No i jeszcze spróbujemy sobie zrobić test zasięgu i sprawdzimy, jak bardzo dobrze wytrzymuje zasięg z jednej i drugiej pchełki. Teraz mamy dźwięk z mikrofonu kierunkowego i zaraz przejdę się po korytarzu i będziemy sprawdzać odległość, w której łapie zasięg obydwu mikrofonów. Dobra, zaczynam. Będę się odzywał, nie wiem co mam mówić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Halo, halo, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Widzę, że nadal dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nie będę musiał na drugie piętro wchodzić, bo schodów mi na dzisiaj starczy. Jeszcze na wstecznym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, już go nie widzę. Do widzenia. O, ale pusto. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Już piętro drugie. Halo, halo. Jak słyszeliśmy, zestaw Sony przenosi nieco bardziej wyrazisty dźwięk, podbity na wysokich tonach, za to Saramonic oferuje bardziej naturalny i cieplejszy głos podczas nagrań. W obu przypadkach mamy to samo. Podczas obróbki dźwięku bardzo łatwo możemy podbić wysokie tony w Saramonicach lub niskie tony w przypadku Sonego. Mówiąc krótko, oba zestawy oferują bardzo ładny i czysty głos na niskim poziomie szumów własnych. Może w przypadku Sony dźwięk wydaje mi się nieco bardziej agresywny i podbity. Stosując myki możemy podłączyć mikrofon Sony do nadajnika Saramonic i odwrotnie, dzięki czemu uzyskamy odwrotny efekt, więc wszystko zależy od podłączonego mikrofonu do nadajnika. Podczas wymiany przetestowałem zasięg obu zestawów w odległości około 50 metrów plus zbrojona podłoga. Oba zestawy działały cały czas bez zakłóceń i szumów. Mamy dwa świetne zestawy bezprzewodowych mikrofonów do nagrywania wideo, których jakość dźwięku jest na tyle optymalna, że spokojnie możemy używać ich do mniej lub bardziej zaawansowanych produkcji. Warto zwrócić uwagę na częstotliwość, bo szkoda byłoby kupić coś, co za niedługo będzie nie działać. Decyzję o zakupie zostawiam kupującemu, bo oba zestawy równoważą się funkcjami i ceną. Jeśli chodzi o przeznaczenie takich zestawów, to warto pamiętać, by kierować się potrzebą i rozważyć to, czy bezprzewodowe mikrofony są nam potrzebne, bo istnieje sporo innych tańszych rozwiązań kablowych, by uzyskać świetny dźwięk do naszych filmików. Na koniec powiem Wam, że Sony poleciłbym firmom, które mają ciśnienie w tym, co robią, a Saramonici mogę bez wątpienia polecić osobom, które chcą nagrywać dźwięk na przyzwoitym poziomie do swoich filmików. Dzięki wielkie za oglądanie, w tym filmiku będzie to wszystko i pamiętajcie, by wejść na mojego Patrona i Patronite'a, gdzie znajdziecie więcej informacji o mnie, tam też możecie mnie wesprzeć. Proszę Was bardzo, napiszcie komentarze, ocencie filmik, zasubskrybujcie kanał, no i przede wszystkim oglądajcie. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka.